Dzień dobry kochani, witamy Was w zimowej edycji Kowali Biznesu. Ja jestem Tomasz, przedstawiciel generacji Z, pracuję w branży doradczej, stawiam swoje pierwsze kroki na rynku pracy. Dzisiaj po mojej lewej, jak zawsze zresztą, znajduje się mój tata, boomer, pan Witek. Witold Kowalski, 20 lat w korporacjach, Nike zakładałem w Polsce, teraz 12 lat w własnym biznesie konsultingowym i jestem autorem tej książki i tyle. Świadomy pięknie. lider. Dziękuję. Właściwie moglibyśmy zakończyć odcinek, ale właśnie go zaczęliśmy. Przejdźmy do tematu. W nowym formacie odcinków chcielibyśmy Wam przedstawić case study, studium przypadku danych firm. W najbliższym czasie zobaczycie dwa takie odcinki. Jeden analizujący, tak jak dziś, firmę Max Burgers Poland. W następnym odcinku będziemy pewnie mówić o Nike Poland, ale skupmy się na Max Burgers. Jesteśmy w takiej sytuacji, że chcielibyśmy Wam przedstawić, jak podchodzi się do czytania przykładowych P&L-i, rachunków zysków i strat. Dziś bierzemy na warsztat Max Burgers. To będą dane prawdziwe za lata 2019-2022. Zaraz zobaczycie je na ekranie. Zaraz zobaczycie na ekranie, będziemy krok po kroku przechodzić przez ten P&L. Tata będzie dzielił się swoją wiedzą, ja będę dopytywał i dawał kilka pomysłów na to, jak tata może o tym opowiedzieć i z jaką strukturą tutaj wytłumaczyć różne rzeczy. Także przechodząc bezpośrednio do tej tabeli, co my tu widzimy okiem eksperta? Co Ci się po prostu tutaj rzuca od razu, jakieś komentarze, jak patrzysz na P&L? Generalnie P&L to jest sprzedaż netto, odjąć wszystkie koszty i zysk na końcu, na dole. Bardzo W dobrze. pozycji I gross profit. I teraz To jest gross profit, nie tak, zysk netto. jeżeli popatrzymy w czasie, w 2019 roku strata była ponad 15 milionów, a w 2022 roku, w ostatniej kolumnie, mamy zysk Tak, 5,5 miliona. tak, w złotych, wszystko tak. w złotych. Tak, w złotych. I teraz porównujemy dynamikę tej rentowności w czasie, tak? Bardzo dobrze powiedziane. Między tak. 19 a 22 rokiem. Dokładnie. I teraz po co ludzie inwestują i firmy, żeby osiągać zysk. I tu widzimy, że firma przeszła z 15 milionów straty tutaj w gross proficie W 2019. w 19 Tak. do tych 5,5 miliona. I to jest kierunek słuszny. Tak. No ale teraz co się składało na to, że teraz jest zysk, widać powyżej w sprzedaży oraz w kosztach. Tak. Tak. Tak, warto też zaznaczyć, ja może też na początku zapomniałem powiedzieć, ale tutaj mówimy o pewnej dynamice, o pewnym przełomie. Sama w ogóle firma Max Burgers, jakbyśmy nadali trochę kontekstu tym liczbom, to jest firma szwedzka, w Polsce jest od kilku lat, mają 24 placówki, w najbliższych latach planują inwestycje między tam 400 a 500 milionów złotych, z tego co pamiętam, tak, według wywiadu z Pulsem Biznesu, więc mają jakieś ambitne plany rozwojowe, ale nie w modelu franczyzowym, bo te wszystkie 24 oni są właścicielami placówek, ale tutaj w tym kontekście, tak jak mówisz tata, no dobrze widzieć, że w 2022 roku faktycznie wychodzą na zysk. No ale wróćmy do samej góry, Tak. czyli do net sales. Tak jest. Zaczynają z 23 milionów, jeszcze pewnie wcześniej mieli sprzedaż i historię. I to jest przy jakiejś ilości restauracji, a w 22 doszli do 164 milionów złotych sprzedaży przy 24 restauracjach. Tak? Tak. Czyli jak otwierają restauracje, to sprzedaż rośnie. No i można powiedzieć, że ten wzrost jest dość dynamiczny. CAGR prawie 100% Tak, średnioroczny, tak. A co oznacza? nawet w ostatnim roku ten wzrost był tam, z tego co ja sobie tam wyliczałem, 127%. Okej, to czyli już bardzo ponad. to jest dobrze, czyli firma rośnie, tak? Tak. No i teraz, jeżeli popatrzymy na ich koszty, idąc po kolei, mamy amortyzację, to jest koszt inwestycji w środki trwałe, tak zwane. No i jeżeli się otwierają restauracje, no to te środki trwałe powstają w postaci maszyn, urządzeń, wyposażenia i tak dalej. Czyli tutaj ten koszt rośnie w tych latach,
ale w 2022 roku osiąga 7% do sprzedaży, co jest bardzo ważną rzeczą, żebyście patrzyli nie tylko na te liczby, ale na procenty. To jest bardzo ważna informacja. Tak? No bo tak, bo wartości absolutne momentami niewiele nam mówią, Niewiele. jak nie znamy z tej skali tego Tak. punktu Tak, referencyjnego. i uznajemy, że sprzedaż w tych latach jako 100% w każdym z nich i później patrzymy, jak się zachowują poszczególne koszty jako procent do sprzedaży. Jasne. Tak. U Was na ekranie widzicie między latami jest cała kolumna właśnie tych wyliczonych procentów. Tak, i teraz mamy po amortyzacji, mamy konsumpcję materiałów i energii. Dobrze byłoby to rozbić na materiały i energię i zobaczyć, bo to jest największy procent tak naprawdę z wszystkich, bo W którym roku? w każdym sprawie, prawie w każdych latach lub równie duży, bo konsumpcja materiałów to jest koszt materiałowy, czyli produktu, który został kupiony do tej sprzedaży. Czyli jeżeli weźmiemy hamburgera, który sprzedawany jest za 100 zł, to jeżeli przyjmiemy, że koszt zakupu materiałów do tego hamburgera, surowców, to jest 50, to znaczy, że marża brutto produktowa jest też 50%. Jasne. Tak? No ale widzimy, że w 2022 roku ten konsumpcja materiałów i energii stanowi 32% sprzedaży i gdyby odjąć tą energię, załóżmy, że to da 30%, to od sprzedaży, to znaczy, że tak zwana marża produktowa brutto wynosi 70%. Tak? Tak, okej. I teraz ważne jest, żeby obserwować tą marżę produktową brutto, bo ona, jeżeli dobrze się kupuje i później sprzedaje w postaci produktów, to ona powinna być na podobnym poziomie procentowym lub niższym, bo jak się ma większą sprzedaż, kupuje się taniej, sprzedaje się załóżmy po tej samej cenie i wtedy ta marża produktowa rośnie. I to jest bardzo ważne, żeby tą marżę produktową zwiększać, ile się da. Zwiększać lub utrzymywać. Lub utrzymywać, tak, bo to jest de facto koszt zmienny. Dalej mamy pozycję outsourced services i one z 57% w 2019 roku spadają do 30%. No wielki też drop. Tak, wielki drop, ale żeby wyjaśnić dlaczego, trzeba by tą pozycję rozbić na czynniki na drobniejsze, tak? Bo na przykład tam są czynsze najmu, tam są różne dodatkowe koszty outsourcingu, nawet siły roboczej, transportu, przeróżne. Czyli te koszty spadają, to jest dobrze, ale można zobaczyć po rozbiciu, gdzie może niektóre spadają, niektóre rosną jako procent, tak? Więc to jest ważne. Jedziemy dalej. Mamy 3 pozycje, piątka rzymska, szóstka i szóstka. To mamy koszty osobowe. Zwróćcie uwagę, że one w 19 roku wynosiły 27% remunerations, plus 7%, plus 2%, czyli były... Wiesz co, wydaje mi się, że ten pension to już jest w tym social insurance. A tak, prawdopodobnie wydaje mi się, tak. że ten Dobrze, pension jest... Masz rację, Tak, masz tak, rację. tak. Czyli mamy 34, 34, a w tej tak. chwili wynoszą 28. 18, nie 28. Tak, chyba, tak, nie? 18. Tak, a 18. 14 plus 4, tak. No to one znacząco spadły. Tak, no z 34 na 18. I one się bardzo przyczyniły też do wejścia na rentowność firmy. Myślisz, że pozwalniali trochę ludzi? Nie, Co nie. mogłoby być? Myślę, że koszty ludzi w centrali zaczęły mniej ważyć. A, przy większej skali sprzedaży. Bo w każdej restauracji ten koszt jest precyzyjnie wyliczany i musi się trzymać. Z podziałem na cost centers, ty kiedyś mówiłeś, Tak. Bo ta sprzedaż tutaj 164 miliony dzieli się na sprzedaż poszczególnych restauracji. Cost centers tak zwanych, tak? Czy tam- Tak. Czyli tak jak analizuję P&L tutaj całej firmy, tak można by to rozbić na P&L każdej restauracji oraz koszty biurowe, tak? Centralne. Być może jakieś magazynowe, różne, tak? Okej. Więc Chociaż magazynowe to chyba akurat w tym zależy, case'ie... może nie mają, może nie mają magazynu, ale na pewno jakieś mają. Okej. Dobrze, czyli tu koszty osobowe spadają, bo coraz mniej ważą te koszty
centralne, a koszty osobowe na poziomie restauracji są dobrze kontrolowane. No i tak naprawdę dochodzimy do tego, że nagle cała firma na poziomie tutaj C, profit, ma 15 milionów zysku. Tak? No, w 2022, tak. Tak, i to jest 10%, ale tam są również jeszcze Brane pod uwagę inne przychody operacyjne, inne Tak. koszty. oraz koszty. Tak? tak. No i one w efekcie dają na tutaj F zysk na poziomie 16 milionów, ale on jest obniżony w pozycji H w 2022 roku o 11 milionów finansowych kosztów, czyli odsetek. Czyli to znaczy, że firma została sfinansowana z kredytu, prawdopodobnie bankowego i przez to jej rentowność brutto w pozycji I spadła do 5,5 miliona. Tak? Gdyby wzrost był finansowany na przykład w modelu franszyzowym, gdzie franszyzobiorca ponosi część kosztów, ale też płaci pewne kontrybucje w postaci royalty i tak dalej do sprzedaży tej matki, firmy matki, no to ten układ P&L-u by wyglądał inaczej. Ale reasumując, można powiedzieć, że firma wychodzi tak jakby łódź podwodna ze straty poniżej poziomu wody, z dużej straty w 2019 roku minus 66%, idzie coraz się to zmniejsza, w następnym roku minus 34, minus 25, teraz jest już na poziomie plus 3. Czyli widzimy jasną trajektorię wzrostową. Tak jest, tak jest. Łącznie po stronie top line sprzedażowej i Tak. po stronie zyskowej Tak. bottom line. Tak można jest powiedzieć. i można się spodziewać, że jeżeli firma się będzie dalej rozwijać i będzie dalej dobrze kontrolować koszty, nawet jeżeli z kredytu się będzie rozwijać, to być może te 3% zamieni się w 6% na przykład, tak? Za jakiś czas. Albo może nawet jeszcze więcej. No to zależy. Ale firma generalnie jest na dobrej drodze w miarę na przyszłość, tylko trzeba niestety zobaczyć, jak inne firmy na jakiej drodze No są. właśnie, nie ma też oceny bez porównania konkurencji. Szczególnie McDonalda, którego nawet właściciele Max Burgers mówili, że chcą podgryzać im udział rynkowy. Tak jest. Co nie będzie takie łatwe, niestety. Oczywiście, no mając 24 lokalizacje, ja nie wiem ile McDonald's ma Setki. w Polsce, ale pewnie z 200, 300. Więcej. Myślisz? No. Też ma ambitne plany. I obie firmy, jeszcze Burger King, będą konkurować o podobne lokalizacje, bo teraz już te wszystkie najlepsze są wzięte. No i trzeba będzie się rozwijać. Czasami podgryzać sobie rynek, otwierać może gęściej niż wcześniej, no bo jest jeszcze konkurentów, którzy chcą otwierać. No tak, ale którzy działają w modelu tym franczyzowym, co też może ułatwia im nabycie skali, ale z punktu widzenia może kosztowego jest cięższe. Czy to byłaby prawda? Czy... Nie. To będzie, franszyza jest zawsze łatwiejsza, bo ona zakłada Dla pewną... kogo? Dla firmy matki. No bo franszyzobiorca daje finansuje pewne koszty, tu między innymi obniżając jakby firmie matce amortyzację, tak? Ale też musi płacić pewne kwoty jako kwoty licencyjne, jakieś royalties i tak dalej, tak? Jest jeszcze tak zwana entry fee, jednorazowa dla franszyzobiorcy. Jasne, okej. Okej, czyli no żeby tak naprawdę z nimi konkurować, wydaje Ci się, że sami musieliby pójść w taki model, żeby od tych obecnych 24 lokalizacji móc konkurować na większą skalę z nimi, czy myślisz, że organiczny wzrost taki, że wszystko co otwierają to należy do nich, też pozwoli im na zdobycie No ja powiem przewagi? tak. Jak Ci się wydaje, nie? Bo też my nie jesteśmy tutaj... McDonald's jest gigantem. Ma perfekcyjnie dopracowane procedury, perfekcyjnie dobraną obsługę klienta i model rekrutacyjny franszyzobiorców. Firma Max Burgers raczej startowała jako nisza i prawdopodobnie pozostanie tą niszą, tak?
Ale to nie znaczy, że nie może podwoić, potroić, Zależy o pięciokrotnie jakim zwiększyć. horyzoncie też czasowym mówimy, Oczywiście, oczywiście, nie? że tak. Bo też wydaje mi się, że oni są na tyle odważni, ale też wpisujący się dobrze w trendy. No bo tak, po pierwsze, pandemia i wojny to fast foody przyspieszyły, no bo tam, gdzie są ograniczone portfele konsumentów, tam jest większa skłonność do kupowania jedzenia jednak tańszego niż wiesz, stołowania się w jakichś bardziej dochodowych knajpach. Plus fast foody, restauracje weszły w dostawę Właśnie. i weszły w takeaway i w tak zwany drive-thru. Czyli tak? mega dużo kanałów, przez które sprzedają, no bo tak, i Uber Eats, czy tam Glovo, Tak. i co jeszcze? I normalne, nie wiem, drive-thrus, i normalne lokalizacje, także dobra, to jest bardzo ciekawe. No dobra, czyli patrząc na ten P&L, czy jest coś, co na przykład jakbyśmy spotkali się z CEO Max Burgers, to co moglibyśmy mu poradzić, żeby uważał na coś albo żeby coś monitorował? Jak Ci się wydaje? Znaczy, moim zdaniem firma wie, co robi, ma w tym doświadczenie. Akurat nawet wybrałem się do niej, żeby prześledzić Ja też. proces wydawania zamówień, jakość produktów. A nie, ja przetestowałem smak po prostu. No, a ja się przyjrzałem szerzej i to w miarę wygląda dobrze. Niestety przetestowałem również tak zwany drive-thru kiedyś, już wielokrotnie w Burger Kingu i to była absolutna katastrofa. Na autostradzie A2 czekałem na wydanie przez 15 minut. To w ogóle i sam byłem, bo wszyscy już to wiedzieli. Zabili w zasadzie kanał drive-thru w tej lokalizacji w autostradzie, więc jakby robienie tego biznesu wymaga ogromnej wiedzy. Tą wiedzę posiada McDonald's, tą wiedzę w zakresie, bo też Max Burgers ma drive-thru, widziałem też w okolicach Campinosu. Kilka tak, faktycznie. Tak, ale oni nadal gonią mistrza i pytanie, myślę, że jest za późno, żeby go dogonić, ale coś tam uszczknąć mu być może mogą, co będzie dla nich jako właścicieli rodziny satysfakcjonujące. Tak? I myślę, że na tym możemy skończyć. No, na pewno wrócimy niejednokrotnie do tematu takich analiz rynkowych, ale na chwilę obecną myślę, że wystarczy. to jak najbardziej wystarczy. Krótki odcinek o analizie finansowej. Także dziękujemy Wam, zapraszamy do obejrzenia innych odcinków i do zobaczenia w następnym odcinku.